Witam w kolejnym odcinku z Los Angeles. Dziś pokażę Wam dwa zupełnie różne oblicza tego miasta. Z jednej strony ulice pełne bezdomnych i problemy, z którymi mierzy się Los Angeles na co dzień, a z drugiej najbardziej luksusowe dzielnice, w tym słynne Beverly Hills. Kontrasty są ogromne i sami zobaczycie, jak wygląda prawdziwe Los Angeles. Ludzie też podobno tu całymi rodzinami mieszkają, że nie tylko głównie mężczyźni to są, ale kobiety z dziećmi też. To właśnie tutaj też, na tej ulicy, Julia Roberts w filmie Pretty Woman robiła swoje zakupy. Sponsorem odcinka jest Upcars, ekipa, która ściąga auta, motocykle, quady i łodzie prosto z zagranicy. Na ich stronie możecie sami brać udział w licytacjach, a z kodem WOJOWNIK10 macie dodatkowe 10% zniżki. Siemanko moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Nasz piękny kamper, Upcars.pl. Tak wygląda z boku. Jeśli ktoś nie widział, dzisiaj ruszamy nad Burning Mana. Ale zanim jeszcze tam pojedziemy, trzeba pojechać i zobaczyć, jak wygląda jedna z najgorszych dzielnic zdecydowanie, jakie widziałem w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy nie najgorsza. Czekajcie, bo jadą samochody. I nie wiem, czy przypadkiem nie taka, na której mieszka zdecydowanie najwięcej bezdomnych w całej Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy w Los Angeles, pojadę na Skid Row. Skid Row, miejsce, gdzie nie wiem, kiedyś było coś między 40 a 50 tysięcy bezdomnych. Jak jest teraz? Zobaczcie, co się zmieniło. Ze względu na to, że bardzo duża część miasta się zmieniła niesamowicie. Nie ma namiotów, prawie w ogóle bezdomnych nie widać. To samo było w innych miastach. Bardzo dużo się pozmieniało. Naprawdę to, co mówią, że zmienią ten obraz tej bezdomności, tej narkomanii, tego wszystkiego w Stanach. Trochę już to widziałem, że to się dzieje naprawdę. Jak jest na Skid Row, zobaczymy w tym odcinku, także serdecznie Was zapraszam na oglądanie tego odcinka. Dodatkowo, jeśli ktoś by pytał, dlaczego mamy okna zaklejone, bo ktoś może pomyśleć, że są wybite. Nie, nie są. Są zabezpieczone przed pyłem, który nas czeka na pustyni. Wczoraj uderzyła na przykład bardzo duża burza piaskowa. Rozwaliło pół Burning Mana. No nic, oglądajcie odcinek. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, moja droga do miliona jest właśnie w tej serii. Wy możecie mi w tym pomóc, także bardzo serdecznie zapraszam zostawić suba. Oglądajcie dalej. No i to jest właśnie najciekawsze, widzicie sobie pięknym centrum miasta, downtown. No i zaraz się totalnie zmieni ten obraz. No i tu już wjeżdżamy, już się zaczynają namioty. I patrzcie, w tle piękne bloki. Jesteśmy na Skid Row. Jak na razie powiem Wam tak, oczywiście są tutaj namioty, są bezdomni, ale to jest dużo mniej niż ja widziałem kiedyś. Tak jak Wam mówiłem, teraz z tego co wyczytałem, to szacują, że około 7-8 tysięcy ludzi to jest bezdomnych. Wtedy było 10 razy więcej, praktycznie. No to różnica jest naprawdę niesamowita. Dobra, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to jest tutaj w Skid Row.
Skid Row to jest miejsce, że to nie zaczęło się parę lat temu. To już tutaj od dziesięcioleci po prostu. Ludzie tutaj mieszkają w namiotach, na ulicy i tak dalej, ze względu na to, że jest bardzo drogo w tym mieście po prostu. Bardzo, bardzo drogo. Ale śmierdzi moczem. I nie stać ludzi po prostu na to, żeby sobie wynajmować mieszkania. Jest bardzo mało mieszkań socjalnych. Miasto niby próbuje pomagać. Są różne organizacje, które pomagają. No ale to i tak nie bardzo się sprawdza. Słyszałem od jednego gościa, który mieszka tutaj w Los Angeles, że miasto bardzo dużo pieniędzy bierze, a po prostu one nie trafiają na pomoc. Także, żebyście wiedzieli o tym, że tutaj też dużo osób na przykład chodzi normalnie do pracy albo próbuje, ale nie stać ich na to, żeby i tak mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. Ludzie też podobno tu całymi rodzinami mieszkają, że nie tylko, głównie mężczyźni tu są, ale kobiety z dziećmi też. Teraz na ten moment około 200 rodzin, nie, 100 rodzin z 200 dziećmi tutaj mieszka. Że można spotkać właśnie, niestety, cała rodzina z dzieciaczkami gdzieś śpi w namiocie. Porozmawialiśmy teraz tutaj z takimi ludźmi z pomocy, z jakiejś organizacji. Nie? Właśnie są za nami, nie chcą być pokazywani, bo powiedzieli, że boją się, że stracą swoją pracę. Powiedzieli tak, ten budynek jest przeznaczony dla bezdomnych. Tutaj gdzieś też jest zbudowane. Tutaj też jest zbudowane. Że po prostu miasto, tam tak samo, że miasto wszystko robi po prostu, żeby tym ludziom dać jakieś domy, żeby nie mieszkali na ulicy, ponieważ będą tu olimpiadę robić i muszą do tego czasu wyczyścić ulicę. Powiedzieli, że no nie chcą za bardzo, bo się boją utraty pracy, bo mówią, że nic dobrego nie mogą powiedzieć na to, jak miasto pomaga, ale że jest o niebo lepiej niż było, także i tak jest dużo, dużo lepiej. No możecie zobaczyć. Są dalej ludzie, naprawdę są, ale teraz też dużo jest osób, które mają naprawdę problemy na przykład psychiczne, są chorzy. Ludzie uzależnieni od fentanylu też. Chociaż nie widziałem tu jeszcze nic takiego, jak na przykład widziałem, jak byliśmy w Kanadzie. Tam ludzie leżeli na ulicy wykręceni albo stali, wiecie, sztywne nogi, reszta złamana w pół. Nie wiem właśnie, jak ten fentanyl działa, że ludzie potrafią ustać na nogach, a jednak ciało od połowy w dół jest złamane jakby. Albo w tył, albo w przód. Ale stoją. Po parę godzin tak potrafią stać. Głośnik na fulla i se leci. Podobno miasto robi wszystko, żeby dać ludziom mieszkania, żeby zapewnić jakąś pomoc medyczną, znaleźć pracę. No ale też nie wszyscy tego chcą. To też trzeba o tym wiedzieć. Muza leci. Kolejna rzecz jaka jest, to też podobno tutaj na Skid Row. Ludzie też zaczęli mieszkać podobno w starych tych kamperach, jakichś samochodach. No, ale też głównie namioty. Ale naprawdę tych namiotów jest już bardzo dużo mniej. O, popatrzcie, to są naprawdę chyba stare przyczepy, które też nie wiem, czy miasto postawiło, czy co. Ale to widać, że są takie bardzo, bardzo stare. Pewnie większość nieużytkowa. I postawili, zapewnili tak jakby tym ludziom jakiś tam dach nad głową. Ciekawe było to, jak poszliśmy porozmawiać z tymi ludźmi z tej organizacji pomocowej. Jak powiedzieli, że się boją rozmawiać na ten temat, bo nie mają nic dobrego do powiedzenia. No to o czym to świadczy? Że co miasto robi dla tych ludzi? I zapytałem się też, czy oni są wyrzuceni za miasto, bo przeczytałem, że w 2018 chyba był projekt, żeby oczyścić Skid Row właśnie, ponieważ bardzo się buntują ludzie, którzy mieszkają tutaj obok Skid Row, że wiecie, no nie chcą mieć takich sąsiadów, nie chcą, żeby koło ich domu gdzieś wychowują się dzieci i tak dalej, były setki namiotów, albo tysiące, jak wcześniej. I mieli ich wszystkich wywieźć gdzieś za miasto na pustynię i tam ich osiedlić. No to powiem wam szczerze, że ten pomysł bardzo średni, no ale myślę, że wiele osób, które mieszkają tu z przodu, gdzie możecie zobaczyć te wielkie wieżowce z downtown, na pewno wielu z nich by było zadowolonych z tego, no ale wiadomo, że to jest niehumanitarne, jak to się mówi. Co, to straż pożarna jedzie? Patrzcie, tutaj też leżą tam na ulicy. Wiecie co, właśnie teraz fajnie z Mattim gadamy na ten temat, że
No pomyślcie sobie, jak ludzie sobie nawet w Polsce mogą nie poradzić. Wiecie, różnie bywa w życiu. Różne są rzeczy, trzeba zapłacić czynsz, trzeba zapłacić za różne inne rzeczy, za leczenie. A czy w Polsce to jeszcze pół biedy, bo w Polsce nawet jak jesteście na tym bezrobociu, to macie opłacane to. Tutaj nie ma. Tu jest prywatna służba zdrowia. Jeśli nie macie dobrego ubezpieczenia, które jest na pewno bardzo drogie, albo nie pracujecie i wam nie płacą za ubezpieczenie, to nie macie szans skorzystać z pomocy lekarza, iść do szpitala, ponieważ normalnie was na to nie stać. Myślę, żeby wynająć sobie tutaj coś, żeby zamieszkać, żeby cię było stać na jedzenie i opłacić ubezpieczenie i tak dalej, no to potrzeba pewnie jakieś 5-6 tysięcy dolarów pewnie. W Los Angeles. Los Angeles jest jednym z najdroższych miast też w Ameryce. Wiem, że najdroższym totalnie miejscem do życia w Stanach jest Manhattan, w Nowym Jorku, bo to sprawdzałem. Drugim najdroższym jest San Francisco, a później pewnie jest już Los Angeles. Także, no, co się dziwić, no. A jeszcze dużo ludzi przyjeżdża z różnymi marzeniami do miasta aniołów, myślą, że zrobią karierę, a później kończą w namiocie. I to jest naprawdę bardzo przykre, bo z wielu tysięcy ludzi, którzy próbują tutaj zrobić karierę, na palcach jednej ręki pewnie można policzyć, ilu osobom się to udało. Dobra, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest w ogóle fentanyl, bo możecie nie wiedzieć. Jest to po prostu środek przeciwbólowy, który już w latach 60. został wymyślony. Tylko w szpitalach, na przykład przy ciężkich operacjach albo coś go podają, to jest pod nadzorem lekarza, wiadomo jaką dawkę trzeba dać. Nawet w Polsce podają w szpitalach fentanyl. Także to nie jest nic takiego, czego nie było, nagle ktoś wymyślił i się po prostu stała ta epidemia opioidowa, fentanylowa, bo fentanyl to jest też opioid. On jest 50 razy mocniejszy od heroiny, 100 razy mocniejszy od tego, jak się nazywa ten przeciwbólowy, morfina, od morfiny. Także podobno uzależnić się od tego to jest chwila, moment, ale też żebyście wiedzieli, że nie wszyscy uzależniają się na ulicach, ponieważ jeżeli w szpitalach gdzieś rozdają, tak na przykład jak rozdawali to jak byliśmy, jak to się nazywa, w Kanadzie, Vancouver, tam w szpitalach rozdają fentanyl osobom uzależnionym, które uzależnili najpierw sami. Tam są specjalne pokoje też do tego, gdzie można przyjść i pod nadzorem osoby, która tam pracuje, przyjąć sobie fentanyl, żeby nie wziąć go za dużo, żeby nie umrzeć. Podobno każdego dnia w Stanach Zjednoczonych umiera 200 osób po zażyciu fentanylu. 70% zgonów teraz po narkotykach to jest wszystko fentanyl. Wyobraźcie sobie, jakie to jest gówno. Głównie pochodzi z Chin i z Meksyku. No wiadomo, do Stanów to pewnie trafia głównie z Meksyku, no bo wiadomo, jest dużo bliżej. I gdzieś wyczytałem, że podobno na tym teraz kartel narkotykowy, który tutaj sprowadza to, zarabia więcej niż na kokainie. Nie wiem, trochę mi ciężko w to uwierzyć, ale może tak być, bo podobno produkcja tego jest niesamowicie tania i bardzo dużo ludzi się od tego po prostu uzależnia. Właśnie było powiedziane, że największym problemem w Stanach Zjednoczonych, problemem związanym z fentanylem, to było głównie właśnie Skid Row, no i w Filadelfii, na Kensington. Na Skid Row widać się to niesamowicie zmniejszyło. Jednak coś robią z tym, żeby ci ludzie tutaj jakoś, nie wiem, mieli dach nad głową, przenieśli się, dostali jakąś pracę. Coś próbują robić, bo jest naprawdę dużo lepiej niż było wtedy, jak było. Także coś tam działa do pomocy. Pojedziemy też podczas naszej podróży na pewno zobaczyć, jak wygląda Kensington. Tylko to dopiero pewnie będzie pod koniec września albo w połowie września. To też wam pokażemy, jak tam wygląda. Ale myślę, że Stany Zjednoczone chociaż w minimalnym procencie zaczęły sobie radzić z tym kryzysem bezdomności. Niby nie radzą sobie, ale po tym, co ja widzę, po tym, co ja obserwuję na przestrzeni lat, to wydaje mi się, że jest na pewno dużo, dużo lepiej. Teraz wam jeszcze powiem, jak próbują sobie też z tym radzić tutaj. Jest taki lek, który nazywa się Naloxon, który w aptekach podobno rozdają za darmo, który ratuje życie po przedawkowaniu. Jest kolejny program wymiany igieł i testerów fentanylu, że można po prostu sprawdzić, czy fentanyl jest czysty, czy rozmieszany, co jest dla mnie w ogóle szalonym, że rozdają wam testy do tego, żebyście badali, czy macie na pewno czysty narkotyk. Z jednej strony spoko, a z drugiej strony dziwna sprawa, serio. No i jeszcze dodatkowo robią takie kampanie też, żeby uświadomić młodzież
przed tym, czym jest fentanyl, czym grozi zażywanie go, próbowanie, czym grozi kupowanie tabletek z czarnego rynku. No bo moim zdaniem uświadomienie ludzi, że to jest naprawdę problem, który może skończyć się śmiercią, a przeważnie kończy się śmiercią, bo z fentanylu już podobno się nie wychodzi, aż pewnego dnia będzie się za dużo i się po prostu umiera na ulicy. Że osób jest tego nieświadomych. Także na pewno edukacja w tym kierunku jest bardzo, bardzo ważna. A ja też chciałem wam powiedzieć o tym, że słyszałem, że już w Polsce też można spotkać na ulicach ludzi, którzy już to zażywają. Podobno w Łodzi już byli widziani ludzie zombie tak zwani. Także to też dotarło już do Europy. Nie myślę, że to jest problem tylko w Ameryce. Oczywiście nie jest to tak duży problem jak tutaj, no bo tutaj to jest ogromny problem. No ale też zaczyna to być u nas. To jest jeszcze ciekawa sprawa, bo stwierdziłem, że sprawdzę to, ile kosztuje fentanyl w produkcji, a ile kosztuje na ulicy. Pomyślcie sobie w produkcji, jak jakieś laboratorium produkuje to w Meksyku lub na przykład w Chinach, to kosztuje około 3-4 tysięcy dolarów za kilogram. Na ulicy sprzedają to albo prasowane w tabletki, albo w malutkich działkach i z 1 kilograma zarabiają setki tysięcy dolarów. Ponieważ działka może kosztować nawet około 10 dolarów, jak jest zmieszane z heroiną to 20 dolarów i znaczy jak już jest zmieszane z heroiną, to już podobno może być, wiecie, ostatni raz, ale do tabletek jak dodają, to wystarczy 2 mg i to już jest dawka śmiertelna, kiedy można umrzeć. To sobie wyobraźcie, jak tyle jest, to ile z kilograma można zrobić. Szok. No i taką różnicę możecie zobaczyć. Kawałeczek dalej odjedziecie, tylko ze Skid Row stoi już Cybertruck. Teraz wpadłem już na taki jeden pomysł. Dajcie znać w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podoba wam się Cybertruck. 10 to będzie, że bardzo, bardzo. 1, że gdzieś tam koło domu byście się przyjechali, ale też trochę wstyd, jakby ktoś zauważył. Że to jest takie brzydkie, a takie drogie. Nie wiem, to wygląda jak jeżdżący toy metalowy. Patrzcie, jak na filmach amerykańskich te pączki wielkie. No i jesteśmy w Beverly Hills, moi drodzy. Tutaj możecie zobaczyć Rodeo Drive. Dokładnie tu idzie, czyli najdroższa chyba dzielnica w ogóle całego Los Angeles. Właśnie rozmawialiśmy z kierowcą, mówi, żeby tutaj dom kupić, to 20-30 milionów dolarów trzeba zapłacić. Same najdroższe sklepy. Za chwilę idziemy zjeść, później tutaj przyjdziemy kupić. Coś kupimy, wam pokażemy. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Czy chcecie wynająć? Taniutko. 20 tysięcy dolarów dziennie. O, to może oni gdzieś tutaj siedzą. Właśnie szukamy reszty naszej ekipy, gdzieś tutaj siedzą sobie. O, sorry. Nie wiemy właśnie gdzie. A tu. A, tu są w Tiffany? Tam. O, nieźle. Ładnie sobie wybrali. We are there. O, są tutaj. Sobie przyszli na kawkę do Beverly Hills. Piękną. Może być. Wow. Ale to wygląda mocno. No i co? Fajnie tu wpaść. Tutaj jeszcze nie byłem. Okej, obiadek zjedzony. Przyznam szczerze, że naprawdę na miejsce to, w którym tutaj jesteśmy, to nie było drogo. W porównywaniu na przykład do tego, jakie ceny są na Islandii albo Grenlandii. Bo ja na przykład za schabowego z ziemniakami i z jakąś tam surówką zapłaciłem chyba coś około 40 dolarów. No to razy 3-6 mniej więcej wychodzi teraz. To na Islandii dużo więcej. I powiem wam szczerze, naprawdę jak się podróżowało po takich krajach, albo nawet takich, no dobra, nie będę mówił co, kraj, którego teraz nikt nie lubi, przez to co wyprawiają. O, ale do Chigabana. To tamto dopiero było też drogo. Zaraz idziemy się przejść na Rodeo Drive.
najdroższej ulicy tutaj i pokażę wam, jak wygląda. Ale to jest przeskok. Jesteście w najbiedniejszej dzielnicy, w jednej z najgorszych w całych Stanach Zjednoczonych, a w tym samym miejscu macie jedną z najdroższych w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkają miliarderzy, gwiazdy. Szok. Gdzie domy kosztują po 20-30 milionów dolarów. A tam ludzie nie mają co jeździć, śpią na ulicach w namiotach. Ale gorilla. Wiecie, jak fajnie było zobaczyć takiego w dżungli. Patrzcie, tak tacy sami są. Dawid, zrób tak. No. Ty pa teraz. Moi drodzy, dlaczego ta ulica jest taka sławna? Dlaczego ją ludzie tak znają? No wiadomo, są tutaj najlepsi projektanci, najdroższe marki. No i w ogóle kipi pieniądzmi. To trzeba przyznać. Ale to właśnie tutaj też, na tej ulicy, Julia Roberts w filmie Pretty Woman robiła swoje zakupy. I to też się przyczyniło do tego, że ta ulica jest taka sławna. Znaczy myślę, że to była jakaś część tego. O, Patek. Bardzo drogie zegarki. No same naprawdę takie marki, które kosztują bardzo, bardzo dużo. Przed chwilą mówiłem Ali, że parę minut temu jeszcze byliśmy na tak biednej dzielnicy, gdzie ludzie żyją na namiotach, a teraz nagle tutaj żyje. I to wszystko się dzieje tak blisko siebie. Wiadomo, świata się nie da zbawić. Nie da się każdemu pomóc. Nie każdy nawet tej pomocy chce. No ale jednak to jest tak niesprawiedliwe, naprawdę. Ja wiem, że ktoś mi teraz powie, o to pomaga. Ja pomagam, jak mogę. Jak mogę i kiedy mogę. Ale ja wiem, że każdemu się nie da. I nie każdy też chce tej pomocy. Prada, Gucci, Moncler, Balenciaga. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze czytam. Co ciekawe, jak sobie kupicie na przykład wycieczkę hop on, hop off, która też jedzie właśnie przez Beverly Hills, to macie szansę właśnie zobaczyć domy takich gwiazd jak Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Beyoncé. Byliśmy też pod domem Michaela Jacksona, kiedyś jak tutaj jechaliśmy. Także troszkę można zobaczyć. No i takie samochody tu zobaczycie, to naprawdę no, górna półka. No i wychodzimy już z Rodeo Drive na koniec. Goryl z serduszkiem. No fajnie się było przespacerować. Tutaj kultowy napis Beverly Hills. Te piękne ulice z palmami. Tutaj fajnie o zachodzie słońca wygląda, żeby sobie przyjechać, zrobić zdjęcie. I tam możecie zobaczyć na końcu ulicy nasz piękny kamper. Stałem elegancką kawkę. Jaką kawkę? Maczę. Kawkę. Ja widziałem kawkę kiedyś do twarzy mi. A jak? Matiemu bardziej, mi mniej, co nie? Mati, jak oceniasz? Mamy ciepłą od Dawidka prosto. Tak jest. Idziemy. Idziemy sobie zrobić fotę pod napis Beverly Hills. Ala sobie zrobię crazy włosy na Burning Man. Dawaj, zrobię ci zdjęcie z Mati. Beverly Hills. Bardziej wolę napis Hollywood. Tutaj w Beverly Hills chyba nie ma słabych samochodów. Sprawdzaliśmy przed chwilą. Najtańszy dom w Beverly Hills to podobno 3,5 miliona dolarów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile nie. No ale jestem w stanie w to uwierzyć.
Bo tutaj mieszkają tylko bogaci ludzie. Dobra, wyjeżdżamy z Beverly Hills. Jedziemy teraz ogarnąć zakupy na Burning Mana. Upcars, sprawdźcie w opisie link. Sprowadzają chłopaki samochody ze Stanów, nie tylko samochody oczywiście. Patrzcie jak se leci chłopaczek. I to jest luz. Albo narkotyki, nie wiadomo. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away. Przyszliśmy do Walmartu teraz, żeby robić zakupy na Burning Mana. Tam nie można nic kompletnie prawie kupić. Dobra, czekajcie, fajnie powiedziałem, nic kompletnie prawie. No bo jedyne co można to alkohol. To można tam kupić, ale woda to jest naprawdę tam jak złoto. Jedzenie też. Także musimy sobie wziąć wszystko na kolejne parę dni. Wody musimy wziąć jakieś 150 litrów samej takiej do picia, gotowania. Powoli zapełniamy nasze koszyki. Musimy naprawdę wziąć tam wszystko, co będzie nam potrzebne na najbliższe dni. Na różne warunki. Może być naprawdę niewesoło. Ale jaja, poszliśmy na zakupy i nagle przychodzi do nas policja, mówi: to wy zaparkowaliście tego kampera tam? Tak. To go przestawcie, jak nie to zaraz macie mandat. Czujecie to, że w Polsce policja was szukała po całym sklepie, żebyście przeparkowali samochód, bo dostaniecie mandat? Szok. Ciekawe to jest. Normalnie to by już mandat był dawno i nawet by się nie przejmowali. A tu policjant wszedł do sklepu i nas szukał po całym sklepie. Jeden koszyk. Drugi koszyk. Trzeci koszyk. I czwarty koszyk. I 2 rowery dla mnie i dla Lali. Plus dodatkowo jeszcze 2 tutaj są. Generator prądu. Karnistry na paliwo. Niezła draska będzie. 11:30 w nocy i in and out, wiadomo. Nie, akurat mamy dzisiaj zaplanowaną drogę, jak koledzy nie jedliśmy. Także warto sobie zjeść pysznego burgerka. Idealne były burgerki. Można jechać dalej. Ale jest niewesoła pogoda. Do 5 rano w sumie jechaliśmy. Tyle się przespaliśmy i obudził nas deszcz. Ale gablota. Kurde, mamy misję. Nagle kamper przestał działać. Nie wiemy o co chodzi. Nie da się go w ogóle odpalić. Nie wiemy co jest grane. Piękny zachód się robi, który mieliśmy oglądać nad jeziorem Tahoe. A stoimy przy drodze i czekamy na pomoc. Nie mamy pojęcia co się stało. Ale już ktoś jedzie nam pomóc. W ogóle to zmierzaliśmy już dzisiaj, żeby dojechać na Burning Man. Mówimy, kurczę, już wszyscy tam są, nasi znajomi, jedziemy też. Bo w planach było powiedzieć, powiemy dzisiaj, dobra, jedziemy. I dobrze, że nie pojechaliśmy. Patrzcie, była taka ulewa, że wszystko jest zalane znowu. Kto to widział, żeby na środku pustyni codziennie padało? I to było urwanie chmury. Przyjechał pan z pomocy nas ratować. 3 godzin. Jesteśmy 3 czy więcej? Mogę zobaczyć Więcej, na pewno więcej. Przyjechał pan mechanik, nic nie naprawił. Przyjechała laweta, okazała się za mała. I stoimy. Na szczęście firma nam wymienia na nowego kampera. 4 godziny. 4 godziny, no. Ale musimy na niego czekać 2 godziny, jest 22. 23. Musimy jeszcze przepakować z tego kampera wszystko do tamtego. Jeszcze 2 godziny. I jeszcze później odwieźć pana, z którym nam przywiezie nowy samochód, także do 5 rano będziemy dzisiaj na nogach. Taka przygoda. Najgorsze to przepakowywanie się. Najgorsze. Bo my tak specjalnie tu wszystko wzięliśmy, nie braliśmy żadnych walizek, tylko worki na śmieci, wszystkie rzeczy poukładane. I teraz trzeba wszystkie te Ale rzeczy... to jeszcze pół biedy. Stoimy w jakimś lesie, przy dwupasmówce. Zero światła. Zero światła. To będzie najgorsze.
Ale cóż, damy radę. No i dojechał nowy kamper. Oczywiście teraz nie patrzcie, bo jest burdel jak nie wiem. Mamy 2 w nocy. Się przenosimy pomału. Także przyjechała pomoc. Kurde, ale rozwaliłem łeb. Oczywiście o szafkę walnąłem. Krew to leciała tak. Dobrze mam ubezpieczenie, jak będzie, w sumie nie wiem, czy już nie za późno nawet na szycie. No do paru godzin chyba można. No i tak, 4:30 rano dojechaliśmy nad Tahoe Lake. Właśnie idę tam zobaczyć. Cała ekipa śpi, jeszcze jest 9 dopiero. A jakoś nie potrafię długo spać, także nawet jak mam krótki sen, to mi wystarcza. No i co? Burning Man zamknięty, bramy zamknięte, ponieważ wszystko tam jest zalane. Będziemy musieli czekać przed wjazdem wiele godzin, żeby wjechać do środka, w ogóle jak już otworzą o 10 bramy. Także myślę, że cały dzień spędzimy dzisiaj nad tym pięknym jeziorem, zamiast stać w kolejce na pustynię. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, ale powiem wam, że no ciekawie się to wszystko układa. Ale przynajmniej wtedy jest ciekawy. Kurde, mam rozwaloną tą głowę. O kurde, nie wyczyściłem krwi. Już wiem, że ten dzień tutaj nad tym jeziorem będzie świetny. To akurat przyszedłem od jakiejś słabej strony. Ale tam dalej widzę, że plaża, domki fajne na plaży. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na moim zdaniem jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie Phuket, jaka jest. Jest to Kamala Beach. Zobaczcie, ile w ogóle jest falem na tej plaży. Wszędzie są restauracje, knajpki, masaże, deptaczek, także naprawdę plaża jest przepiękna. I tutaj właśnie około kilometra od tej plaży mamy nasz topowy projekt, ciągle w sprzedaży. Zaraz sobie właśnie pojedziemy na plac budowy, bo budowa ruszyła już 2 miesiące temu. Idzie naprawdę bardzo sprawnie, projekt będzie ukończony. Z tego co deweloper powiedział, nawet przed czasem. Także prawdopodobnie końcem już przyszłego roku. Zostało nam jeszcze trochę mieszkań, nie za wiele, ale jeszcze mieszkania jakieś są. Także chodźcie, zabiorę Was na plac budowy, zobaczcie jak wygląda budowa i zabiorę Was do mieszkania pokazowego. Zobaczcie jak będzie wyglądało takie mieszkanko. Jesteśmy właśnie teraz na placu budowy naszego topowego projektu w Kamala Beach. 12 000 m2 tutaj jest powierzchni. 4 przepiękne, 7-piętrowe budynki. Budowa idzie zgodnie z planem, a nawet i są troszeczkę przed czasem. Zobaczcie sami, jakie tutaj są piękne w ogóle widoki, jaka tu jest natura i roślinność wokoło. Jesteśmy już w galerii sprzedaży. Tutaj mamy zrobione mieszkania pokazowe, które będą wyglądały identycznie 1 do 1, takie jak powstaną w projekcie. Tutaj mamy makietę, zobaczcie sobie, tak będzie wyglądał projekt z lotu ptaka. To będą 4 7-piętrowe budynki. Na górze będą również penthouse z prywatnymi basenami. Będziemy mieć kort tenisowy, będziemy mieć salkę do Muay Thai i do MMA, smoothie bar, kawiarnię, plac zabaw dla dzieci, saunę, siłownię, pomieszczenie do jogi, także naprawdę świetna infrastruktura, jeśli chodzi o ten projekt. Ok, i teraz jesteśmy w pierwszym mieszkaniu pokazowym. Jest to nasze najmniejsze mieszkanie w tym projekcie, ma 30 m2. Zobaczcie sobie, jak świetnie zaprojektowana jest jednostka. Tutaj wchodząc mamy kuchnię zabudowaną, kamienne blaty, całe wyposażenie będziecie mieli w cenie. Tutaj mamy lodówkę i również meble. Wszystkie meble są do sufitów w zabudowie. Deweloper ma swoją fabrykę mebli, także wszystkie meble zaprojektowane są również przez dewelopera i robione w jego fabryce. Także to są unikatowe meble, nigdzie takich w sklepie nie dostaniecie. Tutaj mamy salonik. Salonik z sofką. Sofka będzie miała możliwość rozkładania, żeby dzieciaczki na przykład się wyspały, jak przyjadą z nami. Tutaj jest taras. Taras jest również bardzo duży, fajny rozmiar. Proszę się nie sugerować widokiem, bo to jest tylko mieszkanie pokazowe, ale taki będzie taras, taki fajny rozmiar, że będzie można sobie wypić kawkę rano na tarasie. I tutaj mamy sypialnię.
Sypialnia, świetny rozmiar, również wszystkie, oczywiście wszystko, co tutaj widzicie, łącznie z poduszkami, zasłonami, materacem będziecie mieli w cenie, czyli mieszkanie będzie pod klucz. Tutaj mamy dużą szafę zabudowaną również do sufitu i łazienka. Fajny rozmiar łazienki, łazienka z prysznicem. I to mieszkanie ma 30 m². Teraz zapraszam Was do mieszkania, które ma 50 m² i 2 sypialnie. Dobrze, teraz jesteśmy w drugim mieszkaniu, tutaj mamy 50 m². Tutaj już mamy 2 sypialnie, 2 łazienki i duży salon. Salon ze stołem jadalnianym, z sofą. I oczywiście jest też taras większy. Chodźcie, może tutaj pokażę Wam pierwszą sypialnię. To jest sypialnia mniejsza. Dwuosobowe łóżko, toaletka i szafa. Tutaj mamy łazienkę, czyli każda sypialnia ma swoją łazienkę. Tu mamy bardzo fajny salon, kuchnia i sypialnia. Sypialnia wygląda dosłownie identycznie prawie jak na tamtym mieszkaniu 30-metrowym. Może delikatnie jest tutaj dłuższa, ale ułożenie jest takie samo i łazienka również jest taka sama. Mieszkanie pod klucz, 50 m². Tutaj akurat to mieszkanko ma. W całym kompleksie mamy bardzo dużo różnych możliwości, jeśli chodzi o metraż. Od 30 m² do nawet 160 m², penthouse z prywatnymi basenami. Także zapraszam. A teraz jesteśmy na dzielnicy Rawai i chciałam Wam pokazać willę, którą już budujemy od jakiegoś czasu. Została nam ostatnia willa na sprzedaż i jest już gotowa, że tak mogę powiedzieć, już można się wprowadzać. Także chodźcie zobaczyć sobie. Willa ma 320 m² powierzchni użytkowej i 350 m² działki. Jest to dwupoziomowa willa plus garaż. Garaż na 2 samochody. Chodźcie, zapraszam Was, zobaczcie sobie tędy. Tutaj na dole mamy pomieszczenie taki storage, tutaj mamy tank z wodą, piec, także taki schowek, duży garaż na 2 samochody i idąc tędy do góry, jedziemy sobie na pierwsze piętro, Polsce parter. Wychodzimy w salonie z jadalnią i kuchnią. Tutaj mamy jeszcze małą pralnię, pomieszczenie na pralkę, ewentualnie spiżarka. I tutaj mamy przepiękną kuchnię. Meble są sprowadzane z Niemiec, kuchnia jest sprowadzona z Niemiec. Piękny kamienny blat, drewno. Bardzo ładnie zrobiona na jasne kolory, także jest tak przytulnie. Tutaj mamy duży stół. I tutaj mamy taras z basenem. Teraz jesteśmy na górze, pokażę Wam, jak wyglądają sypialnie. Zaczniemy sobie może od tutaj tej sypialni, to jest średni rozmiar. Każda sypialnia ma prywatną łazienkę i przepiękny widok na górę. I tutaj mamy jeszcze łazienkę. Okay. Chodźcie dalej. Tutaj mamy drugą sypialnię, to jest najmniejsza sypialnia. I łazienka. A teraz pokażę Wam wisienkę na torcie, czyli główną sypialnię. To jest główna sypialnia. Rozmiar jest ogromny. Przepiękna.
Tutaj mamy fajne miejsce do pracy, przepięknym widokiem, szafy z lustrami i łazienka. Łazienka jest też kosmicznych rozmiarów. Tutaj mamy kabinę prysznicową wraz z wanną, oddzielona szybą. 2 umywalki i toaleta. Także po więcej informacji zapraszam Was do wiadomości prywatnej, na WhatsApp czy na Instagram. Willa jest tak naprawdę gotowa już do wprowadzenia się, idealna pod inwestycje na wynajem krótkoterminowy. Zwrot będzie bardzo duży, uważam, nawet do 15% rocznie na najem krótkoterminowy. A nasza firma może zaopiekować się Waszą willą tak naprawdę od razu. No i co? Myślę, że mogę tutaj zakończyć ten odcinek. Jestem strasznie uczesany, ale wybaczcie, mam rozwaloną głowę i nie bardzo mam się jak uczesać. Bardzo dziękuję, że oglądaliście kolejny odcinek. Zapraszam Was na kolejny, na którym mam nadzieję, że już zobaczycie Burning Mana. Na pewno zobaczycie, jak wygląda piękne Tahoe Lake, czyli jezioro Tahoe. A wiem, że będzie fajnie. No i później już jedziemy stać w kolejce, żeby wjechać na pustynię, na Black Rock Desert, czyli pustynię, gdzie organizowany jest Burning Man. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Już niedaleko 1 000 000. I wtedy jak będzie już ten 1 000 000, to już Wam dam spokój, już nie będę tego powtarzał w każdym odcinku. Także im szybciej mi w tym pomożecie, tym szybciej przestanę o tym mówić. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam.